Witam Państwa Simpsonowie i animacja doprowadzona do perfekcji, a najbardziej doprowadzona do szczytu szczytów, że to staje się film, nazwijmy to proroczym. To co wiem, to jest 3 scenarzystów. Możliwe, że jest więcej tych scenarzystów, którzy robią, nazwijmy to, te gagi, czy nemy, czy jeszcze jak byśmy chcieli to nazwać, bo możemy to opisać w różny sposób. Zróbmy eksperyment. Usiądźmy w jakiś dzień roku. Zapalmy 2 świece. I poczekajmy do momentu, kiedy zaczniemy fantazjować. Czyli do momentu fantazji do naszych w założeniu lęków, proroctw i jakichś dziwnych działań. I zapiszmy to na kartce. Ale zapiszmy to na kartce na zasadzie, że oczywiście, że nie znacie dnia swojego urodzenia, znaczy nie znacie swojego kosmogramu, bo te osoby, które znają świetnie kosmogram, to mogą zrobić ascendent na planetę. W założeniu. Niech postawią ascendent na swoim Saturnie. I niech stworzą saturniczną wizję wtedy. Niech postawią na Merkurem ascendent dnia na swoim Merkurym albo ascendent na ascendent. I wtedy rozpoczniecie w założeniu wizualizację, chociaż to nie jest żadna wizualizacja, ale wasze treści. I teraz te treści rozpocznijcie pracować od momentu waszej świadomości, czy od ja. Ja jestem w tym czasie. Przypuśćmy w założeniu, robimy to za rok. Nie mam kosmogramu, żeby zobaczyć, jak będzie za rok wyglądał ten czas, ale z tego kosmogramu czytam to, co jest. I wtedy zobaczycie, że te osoby, które troszeczkę znają astrologii, napiszą całkiem niezłe jasnowictwo. Te osoby, które znają bardzo dobrze astrologię, nie będą miały z tym żadnego problemu. Jeżeli chcecie przeczytać cokolwiek w literaturze, to skłaniam się ku Homo Zodiacusowi profesora Leszka Weresa. Czytać go bardzo pomału i nie utożsamiać się z tym, bo to jest najprościej utożsamić się i tak i dalej czytam te kartki z taką, bo chcę przeczytać o sobie. Nie. To nie ta wizja, to jest zupełnie co innego. Tylko potraktujmy to jako miesiąc, jako czas przestrzeni, jako to, co ja robię. W tej chwili Simpsonowie są na piedestale. Akurat jest lew, ostatni lew, bo za chwilę wchodzimy do następnego znaku Panny i mogę sobie na to pozwolić. Bo gdyby to nie była ostatnia faza i ta faza, liczmy, że rozliczająca, bo ostatnią fazą lwa jest Dłada, oczywiście jest Raka, czyli wyciągnięcie wszystkich tych dziwnych rzeczy z almanachu naszej wiedzy, bo przecież rak to jest pamięć, to jest historia rodów, to jest rodzina, to jest zabezpieczenie, to jest to wszystko, co. I teraz jeżeli sobie wyobrazimy to, a teraz zwróćcie uwagę, że stają się również mody, które są
kreowane. No między innymi ja tutaj zajmuję się modą i od czasu do czasu możecie na live'ie opowiadałem, jakie rzeczy będą modne, jakie są. No i potem macie w sklepach. No i możecie to sprawdzić na bieżąco, z tym, że słuchajcie, to jest też taka sytuacja, że w tym trzeba siedzieć. W tym trzeba siedzieć. Ja siedzę, ja mam takie zlecenia? Nie, ja ukręcam nos tym wszystkim projektantom, które wielcy ci są, nos zadzierają, przecież ja mam, i jacy to oni, och, miałem taki ciężki dzień, projektowałem, no i co ach wiesz, no w ogóle nie da się opisać. Dano mi jakąś koszulę i ta koszula, wiesz, ja chciałem, żeby ona była taka bardzo męska, a wyszła ściera po prostu do podłogi i koniec. Teraz, gdy wejdziecie do ekskluzywnego magazynu materiałów, tkanin we Włoszech czy we Francji, we Włoszech bardziej, we Francji mniej, i powiecie, że chcecie mieć kolor fioletowy, ale taki rozmydlony, i żeby to był fioletowy, ale bardzo męski kolor. Więc przywiozą wam tych próbek przynajmniej ze 20. One są wszystkie fioletowe. I będzie pytanie, co pan chce stworzyć. Chcę zrobić kompletne ubranie mężczyzny, czy spodnie, marynarkę, kamizelkę, koszulę. Ile koszul? W założeniu prawdziwy mężczyzna powinien mieć 5 identycznych koszul. Jeżeli patrzymy na te włoskie standardy, 5 koszul, 3 kamizelki, 2 marynarki, 5 par spodni. No i do tego jeszcze wyślą do odpowiedniego człowieka, dadzą mu próbkę do butów. Teraz będą chcieli wiedzieć, czy każde spodnie będą innego odcieniu, czy tego samego. I teraz wyobraźcie sobie, że materiałów na spodnie są 3. Bo mogą być takie cieniutkie, potem grubsze i jeszcze bardziej grube. W założeniu, można by tak było powiedzieć, to też zależy od koloru i od wielu, czy ma być wiosenny, czy nie wiosenny, ale liczmy, że taki letnio-jesienny. Fiolet pasuje akurat do takiego letniego i jesiennego, więc tylko przypuśćmy 3 materiały niech będą na spodnie, więc 2 pary będą. To zależy też od mężczyzny, jakie spodnie wybiera, czy na przykład wybiera spodnie i teraz czy woli te grubsze tylko jedne, a te pośrednie i 2 pary i tutaj tak, no i w ten sposób tam, albo 2 pary takie, a te cieniutkie tylko jedne, jeżeli 5 par. 2 pary marynarek też z różnych materiałów i kamizelki na ogół z jednego materiału są robione, no i koszule w gruncie rzeczy z 2. Ktoś przyjechał, ale po co? A nie, to chyba nie do nas. No poczekamy. I teraz macie to w modzie. Projektujecie ten fiolet. Fiolet jest typowym kolorem wodnika i im bardziej jasne, tym bardziej takiego specyficznego, właściwie on już idzie w błękit, ten fiolet. On jest taki bardzo delikatny, taki i teraz wyobraźcie sobie mężczyznę no i teraz krawaty. I do krawatów też dobieramy materiały. Do krawatów to przynajmniej, gdybym powiedział, że potrzebuję gładkie i fioletowe, to mi przyniosą chyba ze 100.
macie zaprojektować marynarki. Teraz, tak jak Wam powiedziałem, przypuśćmy, jest jednorzędówka, dwurzędówka. W tej chwili modne są dwurzędówki, rozpoczęły się. Przecież wiadomo o tym, że idzie epoka wodnika i dwurzędówka będzie królować. I dlaczego? Dlatego, że mężczyźni szczuplej wyglądają, a są opaśli. I przewidywanie takich rzeczy jest czystą logiką. I jeżeli weźmiecie socjologię, czy weźmiecie psychologię, zarówno koloru, jak i to, i coś wiecie o astrologii, zrobicie genialne przepowiednie odzieżowe. Zrobicie genialne, tak jak była ta specyficzna taka czerwień, specyficzne kolory, tak jak w tej chwili te beże odchodzą. Odchodzą te beże, dlaczego to one odchodzą? Bo one są podobne do twarzy i ten kolor troszeczkę się przejadł. Zwróćcie uwagę, w mundurkach wojskowych, bo to wyszło z tego, że większość działań wojennych było na pustyni i zostały te pustynne zbroje, te kolory pustynne. No i trzeba coś z nimi zrobić, więc się wciska jakiś tam, przypuśćmy, antyterrorystyczne ubiory, zakłada się jakiś taki, wszyscy mają takie jednolitne, ten beżyk taki charakterystyczny, potem następnie się zakłada tam jeszcze jakiś, a najlepiej ubrać tom, którzy chodzą, jak to się mówi, po krawężnikach i w gruncie rzeczy nie rozumie, dlaczego się ubiera ich na czarno. Ale to są jeszcze, to jest jeszcze moda Hugo Bossa. Boss ubierał armię niemiecką, zresztą te niemieckie mundury są, no chyba każdy przyzna, że one są najpiękniejsze, najładniejsze, chociaż nasz polski czapka, ta nasza czapka jest lekko, no taka zbanierowana troszeczkę, ale jest też fantastyczna. Rogatywka jest rewelacyjna. W ogóle ja się dziwię, że my nie nosimy rogatywek. Jeszcze mamy te, ja nie wiem jak się nazywa, to chyba szwoleżerka, taka długa czapeczka, którą czasami widać, że noszą, zresztą dzisiaj kobiety noszą te, no bo ją można lekko na bakier, jej się jest takim troszeczkę ponętnym, ale to za mundurem panny sznurem, ale jeżeli kobieta jest w armii, to też wygląda zupełnie inaczej. Tutaj trzeba przyznać. No i mamy tutaj też specyficzną modę i teraz specyficzne działania, specyficzne historie są świadomie lub zakodowane w pewnych rytmach i algorytmach. Jeżeli teraz jesteśmy dzisiaj i przypuśćmy prezydentowi, czy łatwo było znaleźć prezydenta Trumpa, czy nie. Jeżeli się zna kosmogram, to przecież Wam pokazywałem, jak fantastyczny jest ten kosmogram. Jeżeli patrzycie na tutaj niepopularną osobę, ale Władimira Putina, no to Władimir Putin jest dla mnie ten kosmogram, no chciałbym, żeby nasz przywódca miał. Oczywiście współczesny tutaj, jeżeli chodzi o pana prezydenta, ma rewelacyjny ten kosmogram i nawet się potrafi postawić Trumpowi. I to jest właśnie, to jest ten moment, kiedy tutaj jest i teraz jak my wykorzystamy ten czas, bo najważniejsze, czy przepowiednie się sprawdzają. Jeżeli teraz są jakby 3 wyjścia z tego, chociaż w rzeczywistości są tylko 2, bo jeżeli rozpoczniemy to działanie, które zrobiliśmy przy Janie Pawle, więc wszyscy zejdziemy się i będziemy o jednym myśleć, to się spełni. O czym myślimy? Jeżeli ten naród będzie myślał o tym, że jest naczelnym narodem na świecie, stanie się naczelnym narodem na świecie. Brzmi to jak bajka? No dobrze, to jeżeli ja, jako astrolog, już sam powiedziałem nieważne w którym miejscu, ale wielokrotnie mówiłem, że
tylko na zamkniętych oczywiście obszarach, że pan Trump będzie prezydentem, to widziałem zginające się gesty Kozakiewicza. Kiedy stał się, do mnie podchodziły te osoby i mówiły na takiej zasadzie: panie Ryszardzie, to był traf, czy był pan pewien? A ja mówię: a dlaczego miałem nie być pewien? Przecież powiedziałem wam pewnie. No tak. Wie pan, jest pan genialny. Czy jestem genialny? Dalekie od rzeczywistości. W rzeczywistości po prostu umie kalkulować i umie czytać z planet. Jeżeli dzwonicie do mnie i podajecie mnie swój kosmogram i staram się znaleźć dla was wyjście, to nie wy macie opowiadać o swoich historiach, a dlaczego zadzwoniliście, że macie kontakt od pana Andrzeja, a pan Andrzej to jest taki z pana szczęściarz, że w ogóle, ale po co mnie to wiedzieć? Ja nawet nie chcę wiedzieć, skąd jesteście. Chcę mieć wasze dane i wtedy zaczynamy rozmawiać. Bardzo mi miło jest, jak powiecie, że pod koniec, że w sumie właściwie to ja dowiedziałam się o panu. Tak, ostatnio była od pani tej, a mnie szczęka opadła, kto to jest w ogóle, bo po pierwsze ja nie używam nazwisk, mnie to nie interesuje, dopiero się zapytam, skąd ona jest. No i wtedy imię kojarzę z miastem. No i jak jest Ryszard, to musi być z Kalisza, no nie? No więc jakby nie było, pochodzę z Kalisza, no i jestem Ryszardem, no więc, ale nie jest nas dwóch. Ja nie mam nazwisko Kalisz, ja tylko pochodzę z Kalisza i to jest ta niewielka różnica. No więc tutaj potrafiąc, logicznie myśląc, znając usytuowanie planety, albo pozycję planety, albo miejsce planety, albo dominifikacja planety, uzależnienie planety od aspektów, no to ile tego wymieniłem? To już prawie zdanie jest. No to jak się można pomylić? I teraz, jeżeli ci scenarzyści Simpsonów wiedzą o tym, znają, nawet nie muszą znać, mogą przebywać koło kogokolwiek z astrologów. To, co robił Carl Gustav Jung. Przecież on znał wszystkich najlepszych astrologów wówczas. Wszyscy się kręcili. Przecież między innymi symbole sebiańskie, które są takim odlotem, że to się w głowie nie mieści. A jednak to rozumiemy. Symbole sebiańskie dają nam niesamowitą kontrolę nad naszymi działaniami. I teraz patrząc się na to, patrząc się w dodatku, oglądając to, co ja cały czas tłumaczę, Strefę Mroku i oglądając ten serial, no to już jest się prawie w 7. niebie saturnicznym. To już melancholia wchodzi w krew. Teraz jeżeli mamy serial Bonanza, który właściwie jest najważniejszym literackim utworem Stanów Zjednoczonych, tak jak dla nas Pan Tadeusz. I w nim są zawarte kompletnie wszystkie problemy. Tak jak mamy zemstę Fredry. To jest tak genialne, że możemy omawiać to godzinami, ten film. I tylko w gruncie rzeczy jeden człowiek mógł być Papkinem i go można było wskazać palcem. Tylko żeby się zgodził zagrać. Ale się zgodził. I to wszystko, co się dzieje, to jest właśnie ten moment, kiedy przede wszystkim artyści, którzy
pracują w tym temacie, się dobrze czują, oni mają to w tą wrażliwość tak doprowadzoną do takiego poziomu nacisku struny, że ten dźwięk, który wychodzi z tych skrzypiec, jest niezapomniany. Co zrobił Paganini? Zerwał wszystkie i pokrwawił sobie palce, ale zagrał to na jednej strunie. No i to jest to. Jeżeli ktoś tego nie pojmuje, że w pewnym momencie, a co zrobił Duda Gracz, kiedy jesteście na Jasnej Górze i popatrzcie sobie na te obrazy i zobaczcie daty. Przypomnijcie sobie, co było wtedy. Przecież macie z sobą te telefony cholerne z tą Wikipedią i możecie zobaczyć, co było wtedy, albo iść tam dwukrotnie czy czterokrotnie, tak jak ja byłem, zastanawiałem się i przyszedł do Gracza, znałem osobiście, traktowałem go jako takiego troszeczkę karykaturzystę. Nie był to dla mnie człowiek, który zamieścił tak cudowne historie w takim czasie, że dla mnie kto inny był jakby wtedy i bardzo żałuję, bo Duda Gracz okazał się jednym z najbardziej proroczych artystów polskich, którzy zrobili naprawdę wielką przysługę świadomości, dlatego też znajdują się te dzieła, ta pasja znajduje się, jak Mel Gibson zrobił, tak i tutaj zrobił na Jasnej Górze i to trzeba przyznać, że to jest chyba największe wyróżnienie w umiejętności przeniesienia dzieła w czasie. Czas jest nieograniczony dla artysty. W dodatku, jeżeli patrzymy na film współczesny, dlatego też Rosjanie i Włodzimierz Ilicz Lenin bardzo mocno traktowali właśnie sztukę filmową i Amerykanie dostrzegli też, no między innymi Charlie Chaplin z tą swoją piłeczką i udają. Przecież to jest nadzwyczajne pokazanie Adolfa Hitlera, a przecież oni byli Young King. To jest niesamowite. On go czuł, począwszy od stóp, aż do wyższej świadomości. W gruncie rzeczy też był tyranem sceny. Bo akurat mam znajomych, którzy współpracowali z nim i on potrafił do końca, dopóki nie podobało jemu się, to po prostu szalał. Był takim dyktatorem, że to się w głowie nie mieści, ale trudno, jeżeli chce się być. To takim się jest. I takim trzeba być. Właściwie jedyny, który zupełnie inaczej pracuje, to jest Tarantino. I Tarantino wielokrotnie pokazuje wielką siłę swojego tworzenia. No cóż, chyba wytłumaczyłem Wam pewne zasady. Ja będę tłumaczył, może nawet jeszcze dzisiaj pociągnę ten temat, żeby kilkukrotnie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda i dlaczego tak jest. Ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby nauczyć się myślenia. Za chwilę do zobaczenia, ale to już będzie chyba drugi film albo dalszy. Witam, 21 sierpień 2000.
Witam, 21 sierpień 2025 rok. No i rodzina Flintstonów na tapecie. Już kilka minut poświęciłem temu zjawisku, a właściwie możliwości, które mamy, no co tu ukrywać, ale w sobie, i to trzeba brać pod uwagę, że nie jesteśmy odosobnieni od wizji przyszłości, od penetracji przyszłości, o możliwości, bo oczywiście, że możemy powoływać się na jasnowidzów, ale te sytuacje są do opanowania, a w dodatku, kiedy my patrzymy na to z punktu widzenia najwrażliwszej, jaka jest możliwość, czyli artysty. Artysta plastyk ma coś w sobie takiego, że to widzi w sposób dosyć bardzo realistyczny, albo też potrafi, no teraz mamy słowackiego wiersza o Janie Pawle, mnóstwo rzeczy, które odzwierciedliły się, no chociażby Nostradamus, ale Nostradamus jest świetnie znany, chociaż centurie niektóre przez jego wrażliwość zostały rozrzucone. Powód, no wiemy jaki, ale to chodzi o to, że to wszystko, co się dzieje, małe dziecko tam płacze u sąsiadów, maluszek troszeczkę buntuje się, a to dlatego, że no, co tu ukrywać, rano musiał wstać. Pewnie rodzice go zmusili do jedzenia, no i w tej chwili robi sobie nie żarty, tylko po prostu dyskusję ma. No i coś mnie tu je i nie płaci, a tego nie lubię. Ja, jakoś tak. Ja jestem z tych uczuleniowców, także że nie wszystko irytuje, jak mnie coś dotyka, i lubią mnie różne zwierzęta. Nie zawsze konsumować, co łazić, ale to zostawmy. Czasami trzeba powalczyć z nimi. W sposób bardzo brutalny, jednoznaczny. Eliminacja. Ale wróćmy do teraz tej możliwości, którą każdy z nas ma. Ja zawsze uprzedzam, że to nie jest zbyt piękne, dlatego że w pewnym momencie zaczynamy sami siebie bać. I to jest bardzo charakterystyczne, dlatego że świadomość lęku pogłębia się, a w dodatku jeszcze ktoś tam albo rąbi, albo trzebie dywan, to już tego nie odróżniam. Ale raczej chyba opał. Albo może nie. Teraz wyglądało to na dywan. Kicha, to znaczy, że dywan. No trzeba trochę animacji słuchowej też mieć i fantazji. No więc widzicie, jak to jest. Można by było sprawdzić, czy mam rację, czy nie mam racji. No i tutaj właśnie ta zabawa sama z sobą jest dosyć interesująca, dlatego że w tym hałasie całym i w tym napływie 1001 odpowiedzi i też zapowiedzi musimy wybrać tylko tą najbardziej sensowną, która jest najbardziej nam bliska. I tu jest najtrudniejszy moment do zrealizowania. Moja harciczka stwierdziła, że musi sprawdzić, co to jest. I najchętniej by to pogoniła, ten hałas. Ona jest raczej pokojowo nastawiona do wszelkich hałasów.
dziwne, bo powinna nie bać się strzałów, jakichś karabinów, broni myśliwskiej, tak? Że to powinno być genetycznie, a ona raczej nie. Ona jest raczej z tych, którzy strzelali z dzidy albo z łuku i wtedy jest cisza, spokój i ona wtedy pokonuje te wielkie odległości w gonieniu, no bo jakby nie było, o, to jest dopiero pach. No to będziemy w takiej pozycji dyskutować. Co prawda taka pozycja nie jest zbyt wdzięczna, ale zawsze coś, nawet nie wiedziałem, że to ma taki, to jest taki wehikuł czasu. Jeszcze mi takiego numeru nie zrobił. Ciekaw jestem, co jest powodem tego, że ja tak góra-dół. Nie lubię tego. Nie lubię pozycji horyzontalnej, bo to mi przypomina właśnie Flintstonów. Nie wiem, czy ja dobrze to nazwisko wymawiam, ale wiecie, o co chodzi. O tą animację taką. No i tutaj faktem, że co do prezydenta, co do pewnych nazwisk, co do pewnych zdarzeń, tak się zastanawiam, jaka jest możliwość, ale jeżeli ktoś rozłoży kartę tarota, druga osoba rozłożyłaby astrologicznie. Astrologia jest bardzo dokładna. Nawet można wyliczyć godzinę danego zdarzenia. Jeżeli poda się tylko, że słuchaj, tego dnia taka rzecz, czyli jest możliwa, to tak, to jest możliwe. Jeszcze do tego jakieś jeszcze inne urządzenie typu wahadełko. Spokojnie. A jeżeli jest to grupa, która się dobrze zna i współpracuje ze sobą, tak ja na przykład z Jarkiem chociażby Warchockim współpracowaliśmy, to po prostu nie do wiary, bo osoby przynosiły taśmy magnetofonowe, ponieważ ja kazałem nagrywać, ponieważ słuchajcie, ilość wiadomości w ciągu 2 godzin jest tak ogromna, a nie da się zapisać. W dodatku jeszcze jedna rzecz, która jest najtrudniejszą rzeczą. Są rzeczy ważne i bardzo mało ważne. Dla nas jest to mało ważne, ale dla was w tym momencie jest bardzo ważna. A ona z czasem traci wartość. I dla was w tym momencie jest bardzo ważna, a w rzeczywistości to jest bardzo nieistotne. Właściwie w tym momencie przychodzicie do astrologa, żeby to zrobić. I to samo i u Jarka było. I słuchałem taśmy, którą zrobiła Joanna, która mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. I była taka sytuacja, że po prostu ja ją wysłałem do Jarka. Ona mówi, że ona u Jarka była. A mówi, mówi, gdybym myślała, gdybym w założeniu, jak ona to powiedziała? Ja byłam najpierw u Jarka, a potem u ciebie. Gdybym nie zapytała się o Jarka, do kogo mnie wysłałbyś, a powiedziałeś, że do Jarka, to nigdy by w życiu bym nie uwierzyła, że wy się nie konsultujecie. I pokazała 2 taśmy magnetofonowe, były 2 dyktafony, bo ja miałem akurat wtedy nawet nie 2, a 4 dyktafony, bo bałem się, że któryś wysiądzie. Słuchajcie, identyczne słowa były zastosowane. Mało tego, przecież ja na szkole profesora Leszka Weresa było nas wtedy grupa, cała grupa była i siedzieliśmy właśnie wtedy w takim kręgu i wtedy wydarzenia, które oglądaliśmy na filmie, stały się rzeczywistością. I to jest I teraz jak patrzycie na te spotkania w kraju tym, którego bardzo nie lubimy w tej chwili, czy Rosję, oni mają te ogromne sale i siedzą ci wszyscy generałowie, czy tam nie generałowie i zwróćcie uwagę, że jest jeden, który zaczyna nimi dyrygować. I oni wszyscy skupiają się na jednym,
na zwycięstwie. Czyli skupiają energię do punktu działania. I słuchajcie, to robią także Koreańczycy, to robią wszystkie te ludy azjatyckie. Mają takie, ja nie wiem, czy Amerykanie stosują taką metodę, bo znaczy podejrzewam, że no, trzeba by sprawdzić Casey'ego, co Casey na ten temat, bo ja zupełnie akurat w tym temacie jakby przepowiadania przez inne osoby, co sądził o tym Casey, jak to wygląda, nie umie odpowiedzieć. Czy on na przykład tą rodzinę Flinsonów zapowiedział w swoich snach, bo możliwe, że tak. Ale do mnie to takie wiadomości nie dotarły. Jak kogoś do Was, no to bardzo proszę napisać na dole. I tutaj trzeba, ja w poprzednim filmie mówiłem o strefie mroku. Dlaczego? Dlatego, że strefa mroku nie wyjaśnia pewnych rzeczy, ale niektóre rzeczy, niektóre filmy są tak science fiction, a to były lata 60., to jest po prostu przekracza jakby spotkania, no też Spielberg w swoich filmach też przekracza jakby barierę normalności, bo to jest w pewnym sensie fantazja, ale ta fantazja, ona jest posunięta do tak ogromnych odległości, które dopiero za 20 czy 30 lat zostają zamanifestowane. No więc tutaj manifestacja tak ogromna jest możliwa. Ja zresztą miałem taką sytuację osobistą, że moja koleżanka do kalejdoskopu prosiła mnie, żebym zrobił taką przepowiednię dla Łodzi. No i dla mnie mówienie czasami jakimś takim pseudowierszem, a właściwie taką troszeczkę taką narracją, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie stanowi problemu i wymyśliłem coś takiego, że zrobię takie jak à la wiersz, ale z takimi mechanizmami troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że występował wtedy bardzo mocno Skorpion. Wyjątkowo mocno Skorpion występował i Pluton. Łódź, miasto Łódź, jako to przemysłowe, ma charakterystykę miasta skorpioniastego i to bardzo silnego miasta skorpioniastego. Zresztą to, co to ukrywać, no pieniądze i charuwa, tak, straszna. Zresztą Ziemia obiecana jest ten film wyjątkowo jest pokazany, że tam człowiek umiera, a tutaj tego pana Borowieckiego w ogóle to nie interesuje, mimo że jest pochlapany i krwią. No jest to straszne sceny, ale kapitalizm na tym polega. No i to biorąc pod uwagę, ja wtedy zrobiłem to streściłem, ale chciałem, żeby ona to rozpisała, to jakoś tak normalnie. I ona to wzięła a sama jest Skorpionem, już nie żyje w tej chwili, Barbara, i przeczytała to i mówi, wiesz, to jest horror, to jest po prostu horror. O co ci tu chodzi? To jest przepowiednia? Wiecie, co to był za czas? Czas łódzkich tego w pogotowiu tych skór. Słynnych skór w Łodzi, gdzie po prostu mnie potem jak się zorientowałem, jak już było i miałem to schowane po prostu. Zapomniałem o tym, no bo to była przepowiednia, wiecie, przepowiednie się robi na pół roku. Tak mniej więcej o tej porze się robi przepowiednie, jeżeli chce się zrobić w nowym roku, także się zaczyna tak mniej więcej wrzesień, październik zaczyna się pisać, dlatego że oni muszą to zrobić i wydać, także to musi być jakiś czas, to nie jest tak, że więc pracuje się do przodu.
No teraz Jarek Gronert znowuż to co wiem wydał jakąś książkę. No i między innymi, jeżeli ktoś by, ja nie czytam jeszcze tej książki, bo jeszcze jej nie mam, bo ona została ogłoszona jakieś kilka dni temu. I jeżeli w ogóle wyjdzie coś takiego i teraz przypuśćmy, że ktoś zrobi na podstawie tego scenariusz, no to zostanie uznany za jasnowidza. I jaki to będzie? A przypuśćmy w założeniu, że ja nigdy się tym nie zajmowałem, ale tymi meczami piłkarskimi, wygranymi w meczach piłkarskich i nie męczą niektórzy o te numery totolotka, o to wszystko. To jest, z piłkarzami jest dużo łatwiej i taki jugosłowiański trener, on dobierał ludzi pod względem astrologicznym do swojej drużyny, tylko nie wiem, czy koszykówka, czy siatkówka. Na pewno jakbyście tam pogrzebali, to byście się zorientowali, kto to jest. I czy to miało sens? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Nie jestem ani zainteresowany siatkówką, ani koszykówką, ale wiem, że takie zjawisko jest. Wiem, że jest bukmacher i to był taksiarz na taksówce. Uzależniał od zodiaku, od ustawienia planet giełdę tą walutową i zrobił nawet niezłe pieniądze na tym. Dzisiaj ja siedząc przy Suchomskim mnie też znaczy nie namówił, tylko po prostu środowisko. A panie Ryszardzie, jak pan tak świetnie, to proszę zrobić tutaj nam prognozę na dolara. Ja zrobiłem tę prognozę na dolara, no i najgorsza rzecz, jaka mogła mi się trafić, akurat idealnie trafiłem. Trafiłem na to i ten człowiek już się więcej razy nie pokazał oczywiście, a on miał sieć kantorów i wytłumaczyłem mu, kiedy będzie zwyżka, kiedy będzie to, po kolei. A o co mu chodziło? On to chciał sfinalizować, po prostu sprzedać komuś. No i dlatego się nie pokazał, bo wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii, a miał tych punktów bardzo dużo. I no udało mu się, no ja się cieszę, bo mam jakiekolwiek doświadczenie. No więc tutaj jakby znowu zrobić scenariusz na przykład takiego, wiecie, gangu, który tam zbiera pieniądze, robi jakieś przyjeżdża tutaj, robi ach i och. No to wtedy tak. Teraz następna sprawa, słuchajcie, wszystkie książki, cała literatura, jeżeli jest oparta o zodiak, tak jak chociażby Chłopi Reymonta, czy tych latynoskich noblistów, wszystkie te książki są oparte o astrologię. I wszystkie te książki są nieśmiertelne. Quo Vadis. Zemsta Fredry. To są książki nieśmiertelne. Dlaczego? Fredro doskonale znał astrologię. Mickiewicz fantastycznie znał astrologię. Słowacki genialnie znał astrologię. Wszyscy ludzie tamtej epoki, ja nawet podejrzewam Norwida też, no to była fizyczna niemożliwość nieznania astrologii. Zresztą przejdźcie się po łazienkach. Jeżeli jesteście tylko wrażliwymi ludźmi, to zobaczycie. Obiady czwartkowe. Dlaczego czwartkowe? Co to jest? Dlaczego tak jest? Cała ta literatura dawna, ta piękna literatura, ta najpiękniejsza jest oparta o astrologię. No, nie ma gadania. I teraz jeżeli ktoś robi dzisiaj współcześnie, to i robi z dokładnością, jak to się mówi, cyrulika, to nie ma mowy, żeby uszła jakaś sekunda i potem nie szukać w tym jakiegoś takiego działania. Ja już opowiadałem o profesorze Leszku Weresie, o homo zodiaku, że facet podszedł do nas i zaczął to, że tutaj cała prawda o nim i że w ogóle że pan profesor jest w ogóle genialny, że jasnowic. Pamiętam, jaką miał minę profesor Leszek Weres, to po prostu i tak się patrzy na mnie, ty słyszysz co? I tak do mnie mówi, słyszysz co on mówi? Mnie o to podejrzewa? Ja tylko, no ale
Bo to jest tak, że jak coś zrobimy takiego spektakularnego i tak jak ja wielokrotnie to zrobiłem chociażby w Łódzkim Domu Kultury i nie tylko w Łódzkim Domu Kultury, ale w tych innych miejscach. I te osoby, które były przy tym i były w miarę blisko, a w dodatku nie są takie, wiecie co to, zachwycone, że to nie chodzi o to, tylko takie twierdzą, no ciekaw jestem, co on takiego mądrego powie. No. A potem jak powie, to tak jak było z takim człowiekiem, którego nie mogę znaleźć, on chyba w Mołdawii jest w tej chwili, a jak jest, to niech się odezwie, bo wie o kim mówię, a on był w Łódzkim Domu Kultury i nawet żeśmy się rozmawiali ze sobą, przede wszystkim o jego córce i chciałbym bardzo się z nim spotkać, bo jest to kompendium wiedzy niesamowite i on troszeczkę jakby nakierowywał mnie tym, czy miał rację, czy nie miał racji. Ja nie mówię, że nie, bo w tym momencie, kiedy ja coś mówię, a reszta społeczeństwa, znaczy tej sali nie rozumie. I taka osoba, która tłumaczy to, jest też taki chłopiec, który ma jakąś chorobę, bo chodzi z mamą i on właśnie zaczyna opowiadać. Ja go bardzo lubię na wykładach, ponieważ on historycznie jest bardzo uczciwy, ale czasami, co mnie bardzo mówi, ja przejrzałem wszystkie książki na ten temat i na tym w ogóle nie ma nic. To, co pan powiedział. Był taki moment. Ja mu powiedziałem, słuchaj, to jest na skojarzenia, a na skojarzeniach weź zwróć uwagę, że historia czasami nie ma wpływu, nie ma zapisów historycznych. No tak to jest możliwe. Więc jak mu powiedziałem, a jest genialny, po prostu w historii. I on jest w Łodzi, i bywa w Łódzkim Domu Kultury. Niektórzy się irytują, że on jest, ale ja wiem, że on będzie i specjalnie rzucam wolne daty. I wtedy, co jest dobre, nie muszę wtedy brać jakby zapisków, tylko sobie zaznaczam, co było najważniejsze, a on na ogół na 100% trafia. I teraz, jeżeli zrobimy ten odcinek i pociągniemy go na przykład przez 300 lat, 300 lat to będzie około, przypuśćmy w założeniu, około 12 jakichś zjawisk. No to jeżeli weźmiemy 300 lat do przodu, to te zjawiska będą identyczne. Identyczne i teraz tylko rozwój od sztyletu, albo inaczej, od noża robionego krzemowego do miedzianego, do brązu, potem przejście do żelaza, przejście przez całą kulturę rzymską, potem poprowadzenie aż w średniowieczu do bitwy pod Grunwaldem i przejście potem do Waterloo, czy na przykład jeszcze jakichś innych i cały czas idąc dzisiaj do współczesnego wojska i spojrzenie na nóż i umiejętność działania tego noża komandosa, możemy dojść współcześnie do broni laserowej albo dźwiękowej, której to się w pewnym sensie nazywa soniczną. I teraz jeżeli pocisk jest taki, który możemy rzucić w formie granatu gdzieś tam i ta osoba zostaje zupełnie ogłuszona, albo w założeniu zostaje rozerwana wewnątrz pod wpływem głosu, dźwięku i pozbawiona egzystencji życia, no to w tym momencie, jeżeli w tej chwili na przykład Rosjanie prowadzą wielkie działania nad tego typu bronią, żeby
wszystko po nas zostało. Bo jakakolwiek broń do tej pory, bomby czy nie bomby, niszczą to wszystko. Ale kiedy możemy wejść do tego miasta, to co jest w strefie mroku, to co możecie obejrzeć, to nie jest moja fantazja. I to nie dokładajcie mnie, że ja jestem jakimś... Nie. To jest strefa mroku. I chodząc po tym i po całym mieście, gdzie tylko kartki szwędają się, bo jest wiatr i samochody są nieruszone, ani jedno życie nie istnieje. Nawet owadów nie ma. Nic, tylko cisza. Właśnie w tej chwili zapadła. Lot trzmiela jest. Oj, bo YouTube mnie oskarży jeszcze, że muzykę wprowadziłem. Cisza. I teraz zobaczcie, że jeżeli przyjechał samochód, koniec archiwum Mix. No bo archiwum Mix też ma takie momenty, że człowieka aż dreszcze przechodzą, tylko że to jest współczesne. Spielberg zrobił troszeczkę do przodu. I bardzo głęboko do przodu. I czasami zastanawiamy się, tylko wiecie, jeżeli to jest Flintstonowie i społeczeństwo ogląda to codziennie na dobranoc albo tam jeszcze jakoś i tutaj się dzieje i tak, popatrz, w tej Polsce takie rzeczy są. Ten orzeł. Patrz, nawet daty się zgadzają i to wszystko się zgadza. No więc tutaj, jeżeli byśmy zrobili taki film, nie byłoby problemu. Ja już przebiegłem od Dudy Gracza do współczesności, do tego wszystkiego i najbardziej sobie cenię ze wszystkich artystów plastyków, no co tu Salvador Dali z jego przepiękną wyobraźnią, ale jednak nie tą twórczą, tylko zdeformowaną poprzez no, działania, ale jeżeli patrzymy na taką naprawdę bardzo silną oddziaływanie, no to są ikony, pisane ikony i Pismo Święte, tutaj Apokalipsa i to wszystko i umiejętność pokazania tego malarstwa, tego wszystkiego no jest bezbłędne i umiejętność pokazywania i tych statków kosmicznych, które są gdzieś tam zawarte, pokazane i że coś takiego było i te przejścia, te bariery. Oprócz tego przecież ta historia hinduska, księgi Wed, które bardzo daleko sięgają, bo one sięgają początków w ogóle świata. Przecież my w Piśmie Świętym też mamy, że światło walczyło z ciemnością, tak, że się mieszało, że był chaos. To są pierwsze słowa, ale już w księgach Wed mamy to wytłumaczone i akurat nie jestem znawcą tego tematu, żebym mógł powiedzieć, że księgi Wed tak dochodzą. Grucha jechała, betoniarka. I ciekaw jestem, jak tutaj by było to rozwiązanie, jakie tam są wieści, bo na razie to, co się dzieje, jest, przypuśćmy, dla mnie jako astrologa wytłumaczalne. To jest wszystko w jakichś takim możliwościach spektrum mojego wachlarza wiedzy. I jeżeli tutaj działamy to faktycznie nie ma niemożliwości wytłumaczenia. I teraz jeżeli patrzymy na to,
z punktu widzenia jako astrolog i znający no, troszeczkę to środowisko jasnowidzów, czy tych ludzi, którzy e, potrafią przejrzeć sytuację, to też jeszcze tam można odróżnić dosyć potężne specjalizacje. I tutaj, jeżeli ktoś opowiada o tym pod względem religijnym, czy pod względem jakby apokalipsy, jakby końca świata, tą nadwrażliwość sobie zbudował biblijną, która może dojść do takich słów jak eschatologia, które powiedziałem tutaj w Radiu Parada i pani redaktor troszeczkę była no, raczej szła tą drogą zupełnie inną, bo szła tą drogą umartwiania się, tak? A tutaj nie chodzi o to, tylko o umiejętność realizacji jakby pragnień, ale i także tego, co nazywamy strefą niewidzialną. A trzeba brać pod uwagę, że jeżeli do tej pory wiemy o tym, że Atlantyda istniała, a nie możemy jej odnaleźć, to znaczy, że wiedza jest dobrze maskowana i to, co my dzisiaj wiemy na temat niektórych zjawisk, które nazywamy fizyczne albo ezoteryczne, czy też metafizyczne, to dopóty one nie zostaną zbadane i zrealizowane, co czasami wiedza absolutnie nie pozwala na to, ponieważ ta wiedza jest no, lekko ograniczona, a w dodatku jeszcze jedna rzecz jest, że wykładowcy, czy też to, co nazywamy ludźmi uczonymi, oni nie chcą dopuścić do tego, bo wtedy by powinno się dopuścić astrologię, alchemię i jeszcze wiele innych dziedzin, które są związane w pewnym sensie z duchowością. Dopóki nie wejdą do świadomości nauki, no to mamy dosyć potężny problem. I to jest właśnie ta chwila tego mojego tutaj spojrzenia na to. Już dziewczynka przyszła i zaczyna zawracać głowę. To znaczy, że ja muszę kończyć, bo ona już w tej chwili wymaga ode mnie: skończ już pan z tym, zajmij się mną. No i to jest biologiczne podejście do sytuacji, ponieważ kobiety lubią, a to jest kobieta, ja mówię, kobieta, suczka, która, wiecie jak to jest. Jeżeli patrzymy to pod tym względem takim, no to lubią, żeby być w kręgu zainteresowania. No więc w tej chwili akurat tutaj bawi się moimi palczuszkami. No i jest taka, żeby ją głaskać, kochać ją. No i w ogóle ach i och, tak. Także tutaj stanęła pomiędzy mną a kamerą. Kończ waść, wstydu oszczędź. Jakby mogła, to by tu weszła. Jakby była mniejsza, tak? No i co robimy? Nie stanie. Jednak pokażę twarz. Znaczy kufę. No i przytul się. Nie ma nic piękniejszego jak przy człowieku przyjaciel, jeszcze w takiej formie. To jest naprawdę przyjaźń ogromna. Kiedy zwierzątko przychodzi do nas i prosi o tą chwilę pieszczoty, którą my też potrzebujemy, która jest taką wymianą.
I chyba to jest ich intuicja zwierząt, to przewidywanie tego wszystkiego. Przecież one walczą z cukrzycą bardzo często u nas, czy z jakimiś chorobami, które wyczuwają fantastycznie. I ktoś by powiedział, że są jasnowidzami. No są. W tym sensie są. A w rzeczywistości po prostu mają to w naturze, co myśmy utracili przez plastik, przez to tworzywo, przez to XIX wiek. To, co tu ukrywać, co Hugo Kołłąta i cała ta encyklopedyczna historia wykończyła, Staszic i tam jeszcze inni. Wielcy z największych. No i rockefellerowska medycyna i nie tylko zniszczyła to, co jest najpiękniejsze w człowieku, ludzkość. I śmiałość, by być równym Stwórcą, bo oni chcą być, a my już nie. A nie jest taka prawda. Czasami się znajdzie jakiś ojciec Pio, czy Jan Paweł, czy jeszcze inni. Właśnie wczoraj rozmawiałem o Harłupie Wielkiej i tam księdzu, który naprawdę wiele potrafił. I był niesamowitym człowiekiem, do którego naprawdę warto było pójść, bo otwierał drogę. I chyba otworzył, bo co tu ukrywać, dał szansę żyć. Słuchajcie, uciekamy, znikamy. Chyba do jutra. Do zobaczenia. Trzeba wstać. Albo zniknąć. Co lepiej? Lepiej się przenieść. Ale w filmie jest to możliwe.